Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Zapraszam Państwa na informacje dnia. W Polsce przebywa sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Dwudniowa wizyta jest związana z przygotowaniami do lipcowego szczytu sojuszu w Warszawie. Szef NATO rozmawiał wczoraj z prezydentem Polski Andrzejem Dudą oraz premier Beatą Szydło. Do szczytu NATO zostało już tylko 38 dni. To z pewnością bezprecedensowe wydarzenie o największej randze z dotychczas organizowanych w Polsce spotkań na szczeblu międzynarodowym. Wczoraj na rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą i premier Beatą Szydło przyleciał sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg. Podczas wspólnej konferencji prasowej prezydent Polski wyraził nadzieję, że szczyt NATO raz na zawsze zmieni charakter obecności naszego kraju w sojuszu. Trwają w tej chwili ostatnie ustalenia pomiędzy państwami członkowskimi co do ostatecznych postanowień, jakie zapadną na szczycie. Z naszego punktu widzenia jako gospodarza ważną kwestią niezwykle jest to, aby ten szczyt miał wszechstronny charakter, to znaczy aby on odpowiedział na wszystkie te wyzwania, które dzisiaj w przestrzeni międzynarodowej ewidentnie przed Sojuszem Północnoatlantyckim stoją, jako tym sojuszem, który daje gwarancję bezpieczeństwa. Andrzej Duda przyznał, że przed NATO i jego sojusznikami stoją najpoważniejsze od pokolenia wyzwania dla bezpieczeństwa, zarówno ze wschodu, jak i z południa. Najważniejsze jest to, aby sojusz był solidarny i aby sojusz był jednością, abyśmy wszystkie decyzje podejmowali wspólnie i aby były one elementem pewnego kompromisu, który jest zawierany pomiędzy państwami przy założeniu, że bezpieczeństwo każdego członka sojuszu i wszystkich razem jest bezpieczeństwem niepodzielnym. Z kolei szef NATO Jens Stoltenberg przyznał, że warszawski szczyt będzie przełomowy. Szczyt scementuje naszą współpracę z kluczowymi partnerami, przede wszystkim z Unią Europejską. Dodał także, że NATO daje gwarancję bezpieczeństwa i jest sojuszem obronnym, dlatego będzie reagował na wszystkie wyzwania. Będzie więcej wojsk NATO w Polsce po szczycie w Warszawie po to, żeby wysłać jasny sygnał każdemu potencjalnemu agresorowi, że atak na Polskę będzie uważany za atak na cały sojusz. To odpowiedź na agresywną politykę Rosji, która nie ogląda się za siebie i konsekwentnie realizuje swój plan. Wystarczy przypomnieć ostatnią wypowiedź Władimira Putina, który ostrzega Rumunię i Polskę przed instalacją tarczy antyrakietowej. Powtarzam, że są to środki odwetowe. Nie podejmiemy pierwszego kroku. Tak samo zachowamy się względem Polski. Będziemy czekać, aż Polska podejmie pewne działania. My nie będziemy podejmować żadnych działań, dopóki nie zobaczymy rakiet u naszego sąsiada. Szczyt NATO z pewnością jeszcze rozjuszy Putina, zwraca uwagę profesor Mieczysław Ryba. Dlatego tak ważne jest budowanie wspólnej siły. Pamiętajmy, że owszem, to jest mocny sygnał w kierunku Rosji. Rosja będzie odpowiadać na to mocno, jednoznacznie, a nawet agresywnie. I że ostatecznie w żadnym momencie nie należy zaniedbywać własnej siły, budowania własnej siły. Czy ścigany za czyn pedofilski Roman Polański przestanie być bezkarny? Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro podjął decyzję, że kieruje do Sądu Najwyższego kasację w sprawie ekstradycji Polańskiego. Dotychczas ścigany za pedofilię Roman Polański czuł się bezkarny, przez lata uciekając przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości. Reżyser bezkarnie mógł czuć się także w Polsce, której władze nie godziły się na jego ekstradycję. Postanowienie o niedopuszczalności ekstradycji Romana Polańskiego do Stanów Zjednoczonych wydał w październiku ubiegłego roku krakowski sąd okręgowy. Sędzia uznał, że przed amerykańskim sądem została zawarta ugoda z Romanem Polańskim, a kara, która mu groziła, została wykonana z nawiązką. Na tym jednak nie koniec. Zdaniem sędzi ekstradycja miałaby naruszać prawa i wolności Polańskiego, a cała sprawa mogłaby nie zostać rozstrzygnięta w niezawisły i bezstronny sposób przez sąd w Los Angeles. Dziś minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podjął decyzję, że kieruje do Sądu Najwyższego kasację w sprawie ekstradycji Polańskiego. Kieruje do Sądu Najwyższego kasację w sprawie decyzji dotyczącej pana Polańskiego, w której to sprawie sąd krakowski zdecydował o niewydawaniu pana
pana Polańskiego Stanom Zjednoczonym, w sytuacji, kiedy jest oskarżony i ścigany o okrutne przestępstwo wobec dziecka, gwałt na dziecku. I z tego powodu, że on jest osobą znaną, mu nie odbieram jego dorobku artystycznego, nie można usprawiedliwiać i tworzyć uzasadnień, żeby ma być traktowany inaczej. Gdyby to był przysłowiowy Kowalski, nauczyciel, lekarz, hydraulik, malarz, to jestem pewien, że z każdego kraju dawno by już został deportowany do Stanów Zjednoczonych. Ale mam tutaj czynienia z człowiekiem, który jest broniony przez śmietankę towarzyską i pewną część mediów liberalnych i nie widzę powodu, aby stosować tutaj podwójne taryfy. Wszyscy wobec prawa muszą być równi, zwłaszcza jak dopuszczają się okrutnych przestępstw wobec dzieci. Minister Sprawiedliwości zapowiedział też, że w Polsce nie będzie przymykania oczu na poważne przestępstwa. Mówił też o planach zaostrzenia kar. W resorcie sprawiedliwości jest już gotowa część przepisów utrudniających życie przestępcom. Wielokrotnie spotykaliśmy się z tym, że groźni przestępcy po odbyciu zazwyczaj krótkich kar pozbawienia wolności wracali do działań przestępczych, robiąc z tego źródło dobrego zarobkowania. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada ukrócenie tego procederu. Nie będzie takiego poczucia bezkarności wobec wymiaru sprawiedliwości, że za cenę krótkiej kary można było połowić się w luksusach zdobytych w nielegalny sposób przez wiele lat, przypisując na bliskie osoby czy na inne osoby trzecie i z tego majątku znacznego korzystać. Te czasy się skończą. Przepisy, które zamierza wprowadzić Ministerstwo Sprawiedliwości, spowodują, że to nie prokurator będzie musiał udowodnić, że przestępca zdobył jakąś rzecz nielegalnie. To przestępca, jeśli będzie skazany za odpowiednie przestępstwa i będzie uzyskiwał znaczne dochody z popełnionych przestępstw, będzie musiał udowodnić, że to on majątek, który posiada, zdobył legalnie. Co spowoduje, że w znaczny sposób ta konfiskata będzie skuteczniejsza od tej, którą obserwujemy dzisiaj. Ministerstwo zapewnia, że całość zmian będzie gotowa za kilka miesięcy. Czy wierzyciele SKOK-u Wołomin odzyskają pieniądze? Ta kwestia stoi pod dużym znakiem zapytania. Mówił w programie Polski Punkt Widzenia Marcin Karliński ze Stowarzyszenia Wspierania Spółdzielczości Finansowej imienia Świętego Michała. Dodał, że sprawa procesu upadłości SKOK-u Wołomin wymaga powołania komisji śledczej. Cały czas trwa proces upadłości SKOK-u Wołomin. Prawo upadłościowe mówi, że poszkodowani mają pierwszeństwo co do roszczeń. Odzyskanie pieniędzy nie jest jednak takie łatwe. Bez działań nadzwyczajnych na niwie parlamentarnej, czyli konkretnie bez komisji śledczej i to nie w sprawie, generalnie tak jak proponuje tutaj Platforma w sprawie SKOK, ale konkretnie w sprawie postępowania upadłościowego SKOK Wołomin i nieprawidłowości w tym postępowaniu, ta droga do odzyskania depozytów stoi pod dużym znakiem zapytania. Komisja powinna przesłuchać syndyka, jak i sędziego oraz szefa BRG i członków zarządu, mówi Marcin Karliński ze Stowarzyszenia Wspierania Spółdzielczości Finansowej imienia Świętego Michała. W tym postępowaniu upadłościowym ono się rozgrywa jakimś własnym scenariuszem. Tutaj syndyk czy sędzia komisarz zachowuje się, jakby nie rozumiał istoty prawa upadłościowego i idei, która nakazuje mu jakby z definicji wykonywać próby sprzedaży przedsiębiorstwa w całości, po to tylko, żeby ci deponenci drobni byli zaspokojeni. A sprzedanie w całości przedsiębiorstwa jest wymogiem ustawowym. Dopiero jeżeli nie uda się tego zrobić, można zacząć sprzedawać majątek w częściach. Te nieprawidłowości zaczęły się od samego początku tego postępowania, no bo w pierwszym ruchu w kwietniu zeszłego roku syndyk wystąpił do sądu o zgodę na sprzedaż w częściach, tak jakby w ogóle nie widział potrzeby tej sprzedaży w całości, argumentując to w sposób kuriozalny, że przedsiębiorstwo upadłego nie istnieje. Niestety ciągle jest opór drugiej strony, czyli nazwijmy to dysydentów postępowania upadłościowego. Dzisiaj w sprawie SKOK-u Wołomin odbywa się kolejne posiedzenie Rady Wierzycieli w siedzibie syndyka w Warszawie. Niewykluczone, że to właśnie dzisiaj zostanie wybrana firma wyceniająca. Postępowanie w ostatnim czasie bardzo przyspieszyło, dlatego dzisiejsze spotkanie rodzi wiele obaw, mówi Marcin Karliński. Tak jakby ktoś, decydenci tego postępowania, syndyk, sąd i BFG również, no bo jest tam stroną decydującą, chciał jak najszybciej doprowadzić do tak zwanej, i tu kuriozum, jednokrotnej próby sprzedaży. Wymyśliło sobie Czyli coś. czy jednokrotnej, czyli co, podejmuje jedną próbę, jak się nie uda, wtedy w częściach, taki czysty formalizm, tak. I to tak wygląda, że to tak ma iść w tym kierunku. Na temat sytuacji w SKOK-u Wołomin wielokrotnie debatowali politycy podczas nadzwyczajnych posiedzeń podkomisji do spraw SKOK-ów. A teraz o nietypowej akcji Kilometr Caritas.
Polegała ona na zbieraniu monet o nominale 1 złotego. Były one liczone nie złotówka po złotówce, ale w metrach. Cała akcja miała oczywiście szczytny cel – zebranie pieniędzy na remont i modernizację nowej siedziby Domu Dziecka w Lesznie. Przy dźwiękach piosenek w Poznaniu zbierano kilometry złotówek. Aby zintegrować wszystkie dzieciaki, malujemy twarze, zachęcamy do udziału w koncercie i robimy wspólne zdjęcia, żeby miały z tego radochę. Przy okazji zbiórki pieniędzy bito rekord Guinnessa. Złotówki układano obok siebie tak, aby tworzyły metry. Ile tych metrów potrzebujecie? Potrzebujemy 75 km złotówek. Rekord Guinnessa na najdłuższą drogę ułożoną z monet należy do Austriaków i wynosi, jak wspominaliśmy, 75 km monet. 1 metr to 44 złotówki. 1 kilometr to 44 tysiące jednozłotówek. To jest dość duża ilość tego. Mamy nadzieję, że uda nam się chociaż zbliżyć do tej wartości, bo nie ukrywam, że będzie to bardzo trudne, ale liczymy na to, że jest to możliwe i uda nam się to osiągnąć. Udało się zebrać 45 874 jednozłotówki. Finał akcji odbył się w niedzielę w Poznaniu. Środki zostały przekazane na remont Domu Dziecka w Lesznie. Ośrodek prowadzą siostry Nazaretanki. Siostry przenoszą się z ciasnego budynku do innego, bardziej przestronnego, który jednak wymaga gruntownego remontu. Dom Dziecka mieści się obecnie na ulicy Lipowej, ale już są prace remontowe toczone na ulicy Paderewskiego. Caritas Archidiecezji pozyskała już środki, około 1 miliona złotych, również z projektów unijnych, ale brakuje jeszcze około 2,5 miliona. Swojego wsparcia może jeszcze udzielić każdy z nas. Po raz kolejny rosyjska polityka wobec Ukrainy została mocno skrytykowana. Tym razem głos w sprawie zabrał szef MSZ-u Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Niemiecki polityk zastrzegł jednak, że mimo wszystko opowiada się za zniesieniem sankcji wobec Moskwy. Jego zdaniem bez Rosji trwałe bezpieczeństwo Europy nie jest możliwe. Przedstawiając główne założenia niemieckiej polityki wobec Moskwy, Frank-Walter Steinmeier odwołał się do tzw. polityki odprężenia z przełomu lat 60. i 70. Przypomniał jej dewizę: Rosja jest naszym największym europejskim sąsiadem, a trwałe bezpieczeństwo Europy nie jest możliwe bez Rosji. Szef MSZ podkreślił, że Niemcy potrzebują mocnego zakotwiczenia w Sojuszu Zachodnim, ale także otwartości na dialog z Rosją. Jednak anektując Krym i destabilizując wschodnią Ukrainę, Rosja po raz pierwszy od zakończenia zimnej wojny otwarcie naruszyła jedną z najważniejszych zasad OBWE – nienaruszalność granic i pogwałciła suwerenność innego państwa. Mimo to, zdaniem szefa niemieckiego MSZ, sankcje nie są celem samym w sobie. Steinmeier oznajmił, że Niemcy i Rosja powinny przede wszystkim przeciwstawić się oddalaniu się od siebie społeczeństwa rosyjskiego i niemieckiego. Niepokojące wieści docierają do nas z Bliskiego Wschodu. Co najmniej 14 osób, w tym 3 dzieci, poniosło śmierć podczas nalotów na kontrolowane przez rebeliantów miasto Idlib na północnym zachodzie Syrii. Przypuszcza się, że miasto zbombardowało rosyjskie lotnictwo. Podczas nalotów został uszkodzony m.in. szpital. Rosja, która jest sojusznikiem syryjskiego prezydenta Baszara el-Assada, rozpoczęła kampanię lotniczą w Syrii 30 września 2015 roku. Zarówno Moskwa, jak i Damaszek utrzymują, że walczą z tzw. państwem islamskim oraz innymi organizacjami terrorystycznymi. Jednak według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka celem ataków są też dzielnice mieszkalne i oddziały opozycji. Coraz częściej słychać, że podczas rosyjskich nalotów giną bezbronni ludzie. W ciągu ostatnich 8 miesięcy w Syrii w bombardowaniach rosyjskiego lotnictwa zginęło co najmniej 6300 osób, w tym ponad 2000 cywilów. Wśród zabitych cywilów jest około 500 dzieci i 318 kobiet. W atakach zginęło też 2500 dżihadystów oraz blisko 2000 członków organizacji rebelianckich. Selekcjoner Adam Nawałka ogłosił 23-osobową kadrę reprezentacji Polski na piłkarskie Mistrzostwa Europy. Pierwszy sprawdzian przed Euro 2016 już jutro. Biało-czerwoni w Gdańsku w spotkaniu towarzyskim zmierzą się z Holandią. Na ten moment kibice piłki nożnej czekali z niecierpliwością. Oto 23-osobowy skład kadry reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy we Francji.
Większość kadry stanowią piłkarze, którzy mieli duży udział w wywalczeniu awansu na Euro 2016. Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Grzegorz Krychowiak i Kamil Glik. Trener biało-czerwonych skreślił Przemysława Tytonia, Pawła Dawidowicza i Artura Sobiecha. Kontuzje wyeliminowały Macieja Rybusa oraz Pawła Wszołka. Czeka nas bardzo duże wyzwanie, ale jesteśmy przygotowani. Zawodnicy włożyli bardzo dużo wysiłku, jeżeli chodzi o treningi. Była ciężka praca. A pierwszy sprawdzian przed biało-czerwonymi już jutro. Polska reprezentacja w Gdańsku zagra towarzyskie spotkanie z drużyną narodową Holandii. Z kolei 6 czerwca zmierzy się w Krakowie z Litwą. Pozostało jeszcze kilka dni na zarówno rozegranie meczów międzypaństwowych, jak i też będziemy starali się pracować nad detalami, zarówno jeżeli chodzi o organizację gry, jak i również stałe fragmenty gry we Francji. Także wierzę gorąco w to, że będziemy optymalnie przygotowani do mistrzostw i sprawimy wszystkim sobie naprawdę wielką przyjemność na tych mistrzostwach i gorąco wierzę w to, że tak będzie. Euro 2016 rozpocznie się 10 czerwca, kiedy to gospodarze zagrają w grupie A z Rumunią na Stade de France w podparyskim Saint-Denis. Podopieczni Adama Nawałki pierwszy mecz o punkty w grupie C rozegrają 12 czerwca z Irlandią Północną w Nicei. 4 dni później zmierzą się z Niemcami w Saint-Denis, a 21 czerwca spotkają się z Ukrainą w Marsylii. Oczywiście biało-czerwonym życzymy powodzenia, a Państwu życzę miłego popołudnia. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Iwona Kowalska. Zapraszam na prognozę pogody. Dziś pogodnie nad Skandynawią, północną Rosją, a także na południu. Przelotny deszcz i burze w centralnej i wschodniej Europie. Najniższa temperatura w Londynie około 14 stopni, a najcieplej w Bukareszcie 32. I zmieniamy mapę. Na przeważającym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Możliwe również intensywne burze. W Krakowie i w Rzeszowie przejaśnienia od 22 stopni na Lubelszczyźnie do 28 stopni na Kujawach. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu, podczas burz silne i porywiste. Ciśnienie będzie rosnąć i wyniesie około 1010 hektopaskali. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę miłego dnia.